witamy w czwartek. Dzisiaj w naszym podróżach z antropologią i będziemy mieli okazję dzisiaj z Państwem porozmawiać o dziedzictwie niematerialnym, o dziedzictwie takim, które doświadczamy naszymi uszami, ale też ciałem, bo tak jak za chwilę się dowiecie więcej od mojej gościni, muzyka to przecież nie tylko dźwięk, ale muzyka to też ruch. I dzisiaj witam na tym spotkaniu Podróży z antropologią naszą gościnę, dr Marzannę Popławską. Witaj, Marzanno. Witam również. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy wspólnie porozmawiać, aż żeśmy się, proszę Państwa, zapędzili w kuluarach i wystartowaliśmy z leciutkim opóźnieniem dzisiaj, ale ja jak zawsze krótki wstęp, żeby już nie przedłużać. Naszym organizatorem dzisiaj wydarzenia jest Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Jesteśmy już z Państwem od dawna w czwartki wieczorami, a współpracują z nami Pracownia Duży Pokój i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, z którym oboje z Marzanną jesteśmy związani. Ja przez studia, Marzanna również jako miejsce, w którym poszerza swoją wiedzę, tak zwaną podstawową, a nasz projekt dzisiaj to bardziej popularyzatorska odpowiedzialność nauki, społeczna odpowiedzialność nauki, Ministerstwa Edukacji i Nauki, zadanie publiczne pod nazwą Podróże z antropologią, które jest dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Jak zawsze ten sam format, około 45 minut opowieści, która połączy nam dzisiaj dziedzictwo niematerialne w Polsce i w Indonezji, ale może i materialne, bo też przecież instrumenty się pewnie gdzieś pojawią w jakimś rozumieniu, a ja przypominam, że można też zadawać informacje, pytania w trakcie naszego spotkania. Ja potem będę przekazywał to naszej gościni, ale można je zadać zarówno po wystąpieniu, jak i w trakcie. 2 słowa dzisiaj. Dzisiaj ze mną Marzanna Popławska, etnomuzykolożka, antropolożka muzyki, specjalizująca się w muzycznych tradycjach Indonezji i Azji Południowo-Wschodniej. Na co dzień adiunkta naukowa w Instytucie naszym rodzimym Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, ale także, i to dla mnie też ciekawy fragment, propagatorka i wykonywawczyni, to trudne słowo, muzyki i tańca jawajskiego, która współtworzy grupę Gamelanowa. Więc może też będzie okazja zapytać o tą praktykę, jeśli Państwo będą ciekawi, a może ona się nam dzisiaj tutaj pojawi. My dzisiaj będziemy obracać się również w takich skomplikowanych terminach jak niematerialne dziedzictwo kulturowe według UNESCO, więc pewnie pojawią się też takie fragmenty, a dzisiaj już rozgadany, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie. Marzanno, przekazuję Ci głos. Dziękuję, że jesteś z nami. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich, którzy oglądają, a także tych, którzy będą najprawdopodobniej oglądać nagranie z tego spotkania. Bardzo się cieszę, że mogę się podzielić tutaj swoimi pasjami i odkryciami naukowymi. Tytuł naszego spotkania to Muzyka jako niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Indonezji. To połączenie Polska i Indonezja za chwilę wyjaśnię, skąd się wzięło. A tak jak już Marek powiedział, zajmuję się zawodowo muzyką, jako najpierw muzykolog, etnomuzykolog, antropolog muzyki, ale także jako wykonawczyni muzyki i tańca. Muzyki nie tylko indonezyjskiej, bo ta moja historia muzyczna była dosyć długa i jest w nią włączona również tradycyjna muzyka polska, ale też muzyka tutaj naszych najbliższych wschodnich sąsiadów. Tematem dzisiejszego spotkania będzie właśnie koncepcja niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W języku angielskim to jest Intangible Cultural Heritage, ze skrótem ICH. I dla ułatwienia często się tym skrótem właśnie posługuję.
Będę odnosić się przede wszystkim do konwencji UNESCO i o niej kilka słów za moment, która została, która ukształtowała się, zobaczyła światło dzienne w 2003 roku, a później weszła w życie w 2006. Więc najpierw troszeczkę o tej koncepcji niematerialnego dziedzictwa, troszkę statystyk, a później opowiem troszeczkę o przykładach, konkretnych przykładach niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Indonezji. To, o czym dzisiaj będę opowiadać, to jest wiedza zgromadzona przez wiele lat, ale w tym charakterze właśnie, jeżeli chodzi o niematerialne dziedzictwo kulturowe, to wiąże się z projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki, który nosi taki długi tytuł: Wpływ polityki niematerialnego dziedzictwa kulturowego na społeczności lokalne i sztuki performatywne. I one ukazane są właśnie w takiej perspektywie międzykulturowej, więc stąd też właśnie tutaj Polska i Indonezja. Polska jako no tutaj mój rodzimy kraj, a Indonezja jako właśnie kraj, którego kulturą się fascynuje i zajmuje zawodową już od wielu lat. Na czym polega ten wpływ i konkretne zakresy badawcze omówię za chwilę, a teraz jeszcze parę słów takich wyjaśniających, co rozumiem przez sztuki performatywne. Więc jest to przede wszystkim muzyka, praktyki muzyczne, ale też instrumenty muzyczne, na których muzykę się wykonuje. Jest to też taniec i teatr. I tutaj te wszystkie sztuki performatywne są w takim rozumieniu sztuki, które określane są mianem tradycyjnych, lokalnych czy rodzimych. Więc tutaj będę przede wszystkim odnosić się właśnie do muzyki tradycyjnej, choć nie tylko. Te moje rozważania w tych właśnie badaniach, które obecnie prowadzę, skupiają się na takich 4 poziomach. Jest to właśnie takie, można powiedzieć, wielowymiarowe spojrzenie, przynajmniej staram się, żeby tak było, i obejmuje takie 4 poziomy. Poziom taki najwyższy, międzynarodowy, to jest właśnie to ustawodawstwo dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tutaj w postaci konwencji UNESCO. Poziom narodowy czy krajowy, więc tutaj te 2 poszczególne kraje, Polska i Indonezja. I poziom regionalny, a więc tutaj w ramach danego kraju, czy Polski, czy Indonezji, wyróżniamy określone regiony i tutaj zarówno pod względem obszaru, jak i jakby zasobności kulturowej te regiony nawet w ramach jednego kraju mogą się znacznie różnić, a jest to związane także z liczbą osób zamieszkujących dany region. I ten poziom taki właśnie określany jako grassroots, najbliższy, prawda, to jest właśnie ten poziom lokalny. Więc tutaj konkretni ludzie, artyści, ale też właśnie interesuje mnie w moich badaniach perspektywa administracyjna, administratorów kultury, działaczy kultury. To są konkretne miejscowości, środowiska artystyczne, konkretne sztuki performatywne czy gatunki muzyczne, konkretne instrumenty. Więc tutaj pomimo, że będę mówić i tutaj ta koncepcja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obejmuje
właśnie te zasoby kultury, które są, jakby nie posiadają materii, to jednak ta materia jest też w tym niematerialnym dziedzictwie kulturowym obecna i jest w nie wpisana. Polska Indonezja. Dlaczego? Już tutaj poprzednio jednym zdaniem wyjaśniłam. Druga przyczyna to jest wiele podobieństw i tutaj troszkę żartobliwie, ale też posługując się konkretami. Mamy podobne flagi. Indonezyjska jest czerwono-biała, podobne godła. Oba kraje posiadają w godle orła, chociaż też one troszkę inaczej wyglądają. I tutaj co ciekawe, właśnie ten orzeł indonezyjski ma też taką szarfę z inskrypcją Bhinneka Tunggal Ika, co jest takim narodowym powiedzeniem zaczerpniętym z przysłowia jawajskiego, jedność w różnorodności, więc to jest jakby takie hasło Indonezji, że jako kraj zachowuje jedność, ale poprzez ogromną różnorodność. Więc tutaj od powstania Indonezji po II wojnie światowej to jest takim właśnie nadrzędnym, można powiedzieć, hasłem. I jeszcze właśnie dla tych osób, które byłyby zainteresowane jakimiś poszukiwaniami dalszymi, czy nawet podróżą do Indonezji, w 2016 roku formalnie ukonstytuowało się Stowarzyszenie Polsko-Indonezyjskie Sahabat. Sahabat to znaczy przyjaciel. Jest również, i tutaj właśnie to logo, prawda, jest też wiele mówiące, jeżeli chodzi o kolorystykę. Funkcjonuje również Fundacja Współpracy Polsko-Indonezyjskiej Nusantara, którą można znaleźć na Facebooku. I o Indonezji dużo można się dowiedzieć również w Warszawskim Muzeum Azji i Pacyfiku, które niedawno otworzyło nową wystawę stałą. Jest tam bardzo wiele artefaktów właśnie z Indonezji i zachęcam do wybrania się właśnie na tę wystawę. A tutaj jeszcze tak na marginesie zareklamuję, że 10 grudnia właśnie w Muzeum warszawska grupa gamelanowa będzie miała przedstawienie Teatru Cieni dla dzieci, ale nie tylko, już takie właśnie w tematyce świątecznej, bazujące na opowieści wigilijnej Karola Dickensa. Jakie zagadnienia? Więc to jest właśnie wpływ międzynarodowego ustawodawstwa dotyczącego kultury przede wszystkim. I tutaj wracając do tego wyboru mojego Polskiej Indonezji, to Polska jest jakby takim przykładem i europejskim, i kulturowym, względnie homogenicznym, natomiast Indonezja jest tu przykładem społeczeństwa postkolonialnego i wielokulturowego. Interesuje mnie też dynamika wielostronnych relacji, tu nawiązując do tych różnych poziomów, o których powiedziałam. Między innymi kto decyduje o tym, jakie tak zwane elementy kultury, czy jakie sztuki performatywne trafiają na listy krajowe, czy listę UNESCO. I też właśnie jak zmienia się w związku z tym interpretacja i percepcja lokalnego dziedzictwa. To z kolei wiąże się z tożsamościami grupowymi, czy też relacjami pomiędzy różnymi grupami kulturowymi. Interesują mnie też metody ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które są często określane właśnie jako dobre
praktyki i tutaj takim przez różnych badaczy podkreślanym mocno problemem czy zagrożeniem może być standaryzacja, unifikacja, więc tutaj taki balans pomiędzy ochroną a kreatywnością jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o niematerialne dziedzictwo kulturowe. A także tutaj właśnie ewaluacja polityki kulturowej, jak ta polityka kulturowa krajowa i regionalna, jak jest oceniana przez społeczności lokalne i też tutaj, czy są możliwości modyfikacji tej polityki kulturowej. Tutaj w kilku słowach ja będę mówić dzisiaj głównie o właśnie konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Natomiast nie będę tutaj omawiać tego szczegółowo, ale musimy sobie zdawać sprawę, że właśnie to zainteresowanie niematerialnym dziedzictwem, to pojęcie właśnie wypłynęło tak oficjalnie w 2003 roku, ale to zainteresowanie było znacznie wcześniej, bo sama organizacja UNESCO powstała w 1945 roku. W latach 80. już właśnie UNESCO miało taką rekomendację dotyczącą ochrony tradycyjnej kultury i folkloru, więc obserwując to ustawodawstwo też możemy zauważyć pewne zmiany w terminologii. Obecnie w związku z przyjęciem przez wiele państw, także tutaj w naszym kraju, tej terminologii UNESCO, widzimy w zasadzie na każdym kroku, że gdzieś odgórnie i w środowiskach naukowych ona coraz bardziej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o środowiska lokalne, to jest różnie. Natomiast pod wpływem tej konwencji jednym z takich właśnie wpływów jest pewna zmiana nazewnictwa. Tutaj w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego w ramach UNESCO jest również taka sekcja dotycząca niematerialnego dziedzictwa. Podobnie jest to u nas w Polsce. Narodowy Instytut Dziedzictwa ma również taką małą komórkę dotyczącą, zajmującą się niematerialnym dziedzictwem. Jeżeli chodzi o powszechność akceptacji tej konwencji, to w 2006, kiedy wchodziła w życie, było to 30 państw, a obecnie jest to już 195, czyli ogromna większość. Tu jeszcze zaznaczę, że samą konwencję możemy rozpatrywać też w pewnych takich kategoriach postkolonialnych, jako właśnie owoc prawa europejskiego, który tutaj ma wpływ w zasadzie na to, jak postrzegana jest kultura na całym świecie. Natomiast sama idea ochrony niematerialnego dziedzictwa narodziła się w Azji i tutaj przodowała Azja Wschodnia, Japonia i Korea w latach 50. i 60. Wprowadziła właśnie takie ustawodawstwo dotyczące ochrony niematerialnego dziedzictwa. To niematerialne dziedzictwo, jeżeli chodzi o sztuki performatywne, to jest jedną z 5 kategorii wyróżnionych przez UNESCO. Nie będę tutaj już omawiać ich szczegółowo. Ważne jest, że niematerialne dziedzictwo jest tradycyjne, ale jednocześnie obecne we współczesności i żywe i obejmuje praktyki zarówno wiejskie, jak i miejskie.
Często, zwłaszcza w Polsce, kiedy obserwujemy również tą listę krajową dziedzictwa niematerialnego, to widzimy właśnie takie skoncentrowanie na kulturze ludowej, kulturze tradycyjnej, z jednym w zasadzie wyjątkiem. Nie ma tam jeszcze wielu elementów kultury chociażby miejskiej. Ten aspekt, kolejny aspekt niematerialnego dziedzictwa, który jest ważny, to jest to, że ono ma integrować. I tutaj jest to ważne w kontekście ubiegania się przez dane społeczności czy grupy ludzi o to, aby dany element kulturowy został wpisany na listę krajową. I tutaj konwencja UNESCO podkreśla, że również dotyczy to dziedzictwo niematerialne ludności, która wyemigrowała i osiedliła się w innym rejonie, ale już jest tam dłuższy czas i ta kultura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ten element właśnie przekazu jest bardzo istotny. Dziedzictwo niematerialne jest też reprezentatywne i tutaj i w moich badaniach i na pewno też Państwo zetknęliście się, że określona muzyka, czy jakiś taniec, czy instrument może być kojarzony z określoną czy grupą kulturową lub etniczną, czy też jakimś krajem, prawda? Flamenco jest kojarzone z Hiszpanią, z całą Hiszpanią, niekoniecznie właśnie z tym rejonem, z którego rzeczywiście pochodzi. Więc tutaj ta reprezentatywność może mieć różne formy, ale ważne jest, że te poszczególne sztuki są reprezentatywne w tym sensie, że rozwijają się w danej społeczności i tutaj są praktykowane przez daną społeczność. Są też zakorzenione, czyli tutaj jest taki wymóg, aby jakby nie można z zewnątrz powiedzieć, że dany element kultury, dany rodzaj sztuki performatywnej jest dziedzictwem niematerialnym, jeżeli dana społeczność nie uznaje tej sztuki za niematerialne dziedzictwo. Tutaj jakby ta inicjatywa zawsze wychodzi od danej grupy czy jednostki, tych osób, które tworzą, które zachowują i przekazują to dziedzictwo. Zachęcam do zajrzenia na stronę UNESCO. Tam są różne takie właśnie od pewnego czasu. Ta strona jest ciągle uaktualniana i uatrakcyjniana. Są właśnie takie interakcyjne grafy, które pokazują właśnie taką relacyjność wszystkich elementów kulturowych związanych z muzyką, ale nie tylko. Tutaj widzimy, że jeżeli mówimy o muzyce, to jest to i instrumentalna muzyka, i wokalna, i poezja, i tradycje ustne, festiwale, kostiumy i tak dalej. Więc tutaj jeszcze raz wspomnę właśnie o tej cesze materialnej, czy tym elemencie materialnym zawartym w niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Będę dzisiaj mówić głównie o reprezentatywnej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. To jest ta właśnie główna lista UNESCO. Oprócz tego są jeszcze inne i tutaj właśnie ten graf pokazuje, że ponad 80% to właśnie są elementy kulturowe zgromadzone na tej reprezentatywnej liście. Tutaj właśnie inna mapa, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rozłożenie, jakby dystrybucję taką ogólnoświatową.
Tutaj też jeszcze inny graf. Ja mam słabość właśnie takich grafów, więc tutaj dobrze właśnie widać, są te 3 główne listy i proporcje pomiędzy nimi. Ta reprezentatywna lista jest tą podstawową listą. Tutaj też mamy właśnie dystrybucję, jeżeli chodzi o kontynenty, i Azja, i Pacyfik, i Europa, i Północna Ameryka. Tak zostały właśnie one pogrupowane przez UNESCO, mają zdecydowanie najwięcej elementów kulturowych na liście UNESCO, ale też no tutaj obszar, prawda, jest istotnym. Jeżeli chodzi o poszczególne kraje, to też przez ostatnich jakieś około 10 lat obserwuję pewne zmiany, więc poprzednio, o ile Japonia i Korea Południowa przodowały, to obecnie są to Chiny, które uczyniły właśnie z niematerialnego dziedzictwa taką politykę krajową. Mają mnóstwo wpisów, tu 42. Indonezja ma 12, Polska 4 od niedawna. Niestety wśród tych wpisów z Polski na razie jeszcze nie ma żadnego, jeżeli chodzi o sztuki performatywne. Tutaj Indonezja się dobrze przedstawia na tle innych krajów azjatyckich i krajów Azji Południowo-Wschodniej. Do tego regionu Indonezja należy, bo ma 12 wpisów, Malezja 6, inne kraje mniej. Tutaj Polska ma mniejszą ilość, ale też widzimy, że właśnie kraje Europy Zachodniej jakby do niedawna gdzieś były na końcu, czy nawet niektóre z nich nie miały wcale żadnych wpisów. Obecnie przoduje Francja, Hiszpania. Jeszcze kilka lat temu to właśnie Chorwacja przodowała w tych wpisach kulturowych. Jeżeli chodzi o polską listę krajową, to tutaj przedstawię krótko wybrane przykłady. Ta lista funkcjonuje od 2015 roku, więc dopiero 7 lat. Podzieliłam tutaj te wpisy na takie dwie grupy. Pierwszą określiłam właśnie, to są wpisy związane z muzyką i tańcem. Przypominam, że interesują mnie właśnie sztuki performatywne. Drugie to są zwyczaje czy obrzędy z elementami muzyki, śpiewu. I tutaj takim pierwszym wpisem był instrument muzyczny, dudy. Obecnie są 4. Polskie tańce narodowe się znalazły na tej liście krajowej i oddzielnie też polonez, muzyka karionowa z miasta Gdańska, z Wybrzeża. A jeżeli chodzi o różne zwyczaje, to są i to kolędowanie, niektóre zwyczaje karnawałowe, tradycje weselne, czy chociażby znana i celebrowana barburka świętogórników. Tu jeszcze zaznaczę, że w 2014 roku ministerstwo ogłosiło ten rok rokiem Kollberga. Było bardzo dużo różnych wydarzeń kulturalnych i można powiedzieć, że jakby ten rok Kollberga ożywił to wszystko, co się na arenie tego krajowego niematerialnego dziedzictwa działo. Już w następnym roku właśnie zostały ogłoszone pierwsze wpisy. Jeżeli chodzi o UNESCO, to tak szybko przemknę. Polska ma 4 wpisy. Jeden to sokolnictwo właśnie z całym mnóstwem innych krajów. Ostatnio to są takie kwietne dywany związane z obchodami Święta Bożego Ciała, pszczelarstwo i takim pierwszym wpisem w 2018 roku była szopka krakowska. Jeżeli chodzi o Indonezję, to
właśnie taki pierwszy wpis jest w 2008, chociaż tutaj, kiedy mówiłam o tej historii, prawda, dziedzictwa, to poprzednio były też inne listy. W momencie, kiedy powstała właśnie ta reprezentatywna lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, te poprzednie wpisy automatycznie przeszły na tę listę, więc de facto one się pojawiły wcześniej. Takim sztandarowym jest właśnie indonezyjski batyk, rodzaj tkaniny specjalnie wyrabianej, a ze sztuk performatywnych to jest właśnie teatr cieni. Inne wpisy to właśnie sporo jest z zakresu sztuk performatywnych, są to tańce, 3 rodzaje tańców tradycyjnych na Bali, także taniec saman z północnej Sumatry, indonezyjski angklung, tu za chwilę pokażę zdjęcie. I te najnowsze to właśnie z 20 roku pantun, rodzaj poezji śpiewanej zazwyczaj, i gamelan, który jest, można powiedzieć, taką naprawdę wizytówką i swoistym symbolem całej Indonezji. Więc tutaj, jeżeli chodzi o gamelan, możemy mówić o tym zakresie reprezentacyjności czy reprezentatywności. Jest to na pewno sztuka reprezentatywna dla Indonezji. Tu jeszcze dla tych osób, które byłyby zainteresowane muzycznym dziedzictwem, niedawno ukazała się publikacja, jest to zbiór artykułów, który systematyzuje właśnie w etnomuzykologii zakresy znaczeń, ale też problematykę dziedzictwa niematerialnego. I ta książka wyznacza takie pewne kategorie, które w swoich badaniach również odnajduje. Zacznę od polskich wpisów. Tutaj od razu powiem, że może nie z racji tego, że jest to wykład online, nie przygotowałam do prezentacji w tej chwili jakichś nagrań, czy audio, czy wideo, ale jeżeli będzie to opublikowane w internecie, to mam nadzieję, że będzie możliwość, żeby zamieścić linki i wtedy będzie można właśnie we własnym zakresie posłuchać różnych przykładów, a też zachęcam do własnych eksploracji i chociażby wpisanie niektórych nazw w wyszukiwarkę na YouTubie. Jest tam całe mnóstwo różnych przykładów. Więc tak jak powiedziałam, takim pierwszym wpisem był właśnie instrument muzyczny na liście krajowej. I obecnie mamy już 4 instrumenty z tej samej kategorii, z różnych regionów. Więc ten pierwszy to z Podhala, drugi z Żywiecczyzny, w tym samym roku Wielkopolska i rok później Beskid Śląski. Więc jest to dosyć ciekawe, że właśnie te tradycje ludziarskie w różnych regionach, one oczywiście się różnią, nawet w ramach jednego regionu i znawcy potrafią tutaj rozróżnić najróżniejsze tradycje. Jeżeli chodzi na przykład o gajdy z Beskidu Śląskiego, to też są i właśnie gajdy śląskie, i beskidzkie, i z Istebnej. Te w Wielkopolsce, tutaj akurat ten wpis obejmuje 5 odmian, które są związane z tak zwanym regionem Kozła, to są okolice Zbąszynia.
Więc tutaj dosyć ciekawe jest to, że właśnie w tej chwili jest takie rozwarstwienie regionalne, jakby jeden instrument, ale w tych różnych odmianach, w różnych regionach i nawet z takich mniejszych regionów, tutaj chociażby w Wielkopolsce, prawda, taki jeszcze mikroregion, który właśnie te swoje tradycje dudziarskie wpisał, czy ubiegał się o wpis i ten wpis się pojawił. Zwracam uwagę też właśnie na takie różnorodność sformułowania, bo w przypadku Wielkopolski to są właśnie tradycje dudziarskie. W dwóch innych przykładach to jest umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry, w innym umiejętność gry i sposób wytwarzania, w jeszcze innym umiejętność wytwarzania i praktyka gry, więc tutaj jest taka różnorodność. Będzie ciekawe zbadanie właśnie skąd takie, a nie inne sformułowania. Nie zawsze one ostatecznie jakby podczas wpisu na listę to jest jakby ta sama nazwa, czasem jest lekko zmodyfikowana pod względem stylistycznym. A zaznaczam, że właśnie na tej liście reprezentatywnej tutaj z naszego regionu jest wpis, z kolei jeszcze inna nazwa kultury dudziarskiej ze Słowacji. Więc też właśnie ciekawe będzie odkrycie, czy tutaj będą jakieś próby wpisania dóbr na listę UNESCO i czy wtedy będą one dołączone jakby do tych słowackich jako inna odmiana, czy też mógłby to być wpis samodzielny. Tu ta polityka jakby wpisywania na listę reprezentatywną też jest dosyć skomplikowana i ciekawa. Nadmienię jeszcze, bo miałam to powiedzieć na początku, że w tej chwili można powiedzieć, że jestem w 1/3 drogi swoich badań, więc tutaj są takie początkowy zarys z takich wstępnych badań dotyczących właśnie niematerialnego dziedzictwa w Polsce i w Indonezji z racji tych warunków jeszcze niedawnych pandemicznych. Część tych badań prowadziłam online, część w Polsce osobiście. Tu jeszcze 2 kolejne lata mnie czekają na pogłębianie tego tematu i mam nadzieję, że w jakiejś innej odsłonie, może za rok się z Państwem jeszcze tutaj w ramach podróży z antropologią spotkam. Więc tutaj mamy, ja może nie będę tak bardzo szczegółowo o instrumentach opowiadać, one różnią się sposobem grania, różnią się sposobem zadęcia. Niektóre są właśnie, powietrze jest wtłaczane ustami. To są właśnie te dudy podhalańskie i żywieckie. Inne posiadają taki mieszek i wtedy też dudziarz grając na instrumencie może również śpiewać, bo nie wdmuchuje powietrza. Drugim takim, więc tutaj dudy były de facto instrumentem, czy są instrumentem, który mnie zainteresował, bo tutaj wybrałam określone przykłady, żeby je dalej studiować. Więc jest to instrument, który jakby w różnych odsłonach pojawia się w różnych regionach. Innym wpisem tutaj z regionu Kaszub są właśnie 2 takie sztuki, jedna związana z muzyką w tej drugiej kategorii pewnych obrzędów, które z muzyką się wiążą. To jest kaszubska gwiazdka.
takie kolędowanie Wigilię Bożego Narodzenia, a drugi właśnie niemuzyczny to jest właśnie hafciarstwo kaszubskie Szkoły Żukowskiej i tutaj też właśnie ten wpis pochodzi z takiego mikroregionu Kaszub. W tej polityce i jakby to, co zauważyłam, że jeżeli chodzi o inicjatywy wpisywania właśnie na listę krajową, to są różne motywy i te motywy wymagają dalszego zbadania. Natomiast w przypadku Kaszub bardzo dużą rolę odgrywa to, że już w 2005 roku język kaszubski został właśnie uznany za język regionalny, stąd tutaj spore dofinansowanie i edukacji w tym języku i piśmiennictwa. Jeżeli chodzi o muzykę, prawda, to też jeżeli to są pieśni, to tutaj język jest jak najbardziej częścią składową. Więc w zasadzie już od lat 90., ale w tej ostatniej trochę więcej niż dekadzie i pół, obserwuje się taki dynamiczny rozwój kultury i to wielopoziomowy, nie tylko tej kultury tradycyjnej, ale można powiedzieć, czy takiej kultury po części miejskiej, po części kultury mniejszych miejscowości, które związane są właśnie z rozwojem języka, z praktyką języka kaszubskiego i tutaj to poczucie tożsamości właśnie regionalnej u Kaszubów jest bardzo silne. A właśnie badając niematerialne dziedzictwo, tutaj te związki kultury z tożsamością są bardzo wyraźne i bardzo istotne. I tutaj w zasadzie jest taki wyjątek właśnie z opisu na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa z listy krajowej, kiedy właśnie możemy tutaj z tego się dowiedzieć, jakie są metody upowszechnienia tej idei wpisu na listę krajową, więc przez internet i tu, o czym już wspomniałam, musi być zgoda na wpis danego elementu dziedzictwa przez praktykującą ją społeczność, jej zaangażowanie i udział. Takim ciekawym przykładem są właśnie, też pozostając tutaj w kręgu północnym Polski, karyjony. Więc jest to instrument, metalofon, składający się, mówiąc pokrótce, z całego zestawu dzwonów wykonanych z brązu. I tutaj Gdańsk chlubi się, że jest jedynym miastem w Polsce, które posiada takie karyjony i do tego aż 3. Jeden jest na ratuszu głównego miasta, drugi w kościele świętej Katarzyny. Tutaj właśnie widać częściowo te dzwony, a trzeci jest mobilny, który może jeździć po Polsce. Karyjony mają dosyć długą historię, bo miały taką swoją popularność w XVI wieku w Niderlandach, na terenie obecnej Holandii. Jeżeli chodzi o liczbę tych dzwonów, to może być dosyć różna. Według definicji tego instrumentu najmniej jest to 23 dzwony, które są ze sobą zestrojone, a gra się na nich za pomocą drewnianej klawiatury. I tutaj na przykładzie tego mobilnego karyjonu widzą Państwo taką klawiaturę,
No jest to niesamowite wrażenie, więc ponieważ tutaj to nasze spotkanie też ma taki aspekt podróżniczy, jeżeli będą Państwo w Gdańsku, to zachęcam, aby wybrać się do Muzeum Gdańska i do Kościoła Świętej Katarzyny i te dzwony obejrzeć, ale i też posłuchać, bo niektóre wygrywają automatyczne melodie, a są też koncerty w określone dni. Poza tym jest również Gdański Festiwal Karyjonowy i odbył się już 14 w tym roku. Te dzwony w Gdańsku, mimo że mają taką długą tradycję, ale niestety uległy wcześniej zniszczeniu i obecnie zarówno na ratuszu, jak i w Kościele Świętej Katarzyny to są nowe dzwony. Ten na ratuszu jest w takiej otwartej wieży w stylu holenderskim. Natomiast ten z Kościoła Świętej Katarzyny w stylu flamandzkim. I co ciekawe, te dzwony mają inskrypcje, więc tutaj te karyjony z jednej strony są przykładem właśnie takiej kultury miejskiej, prawda, nie ludowej, czy tej tradycyjnej związanej z wsią, a z drugiej strony właśnie też stanowią taki element promocyjny danego miasta i świadomie pielęgnowaną, związaną z Gdańskiem historię. To chociażby właśnie w tych inskrypcjach, które są na dzwonach wieży Kościoła Świętej Katarzyny. Troszkę rozgadałam się, ale przechodzę do Indonezji i tutaj przynajmniej jakieś 2 przykłady. Jeżeli chodzi o sztuki performatywne, tutaj już te ogólne rzeczy omówiłam, wspomniałam, że właśnie Indonezja jest częścią regionu Azji Południowo-Wschodniej, jest to kraj wyspowy, wiele różnych wysp, wiele różnych kultur, ogromna liczebność, jeżeli chodzi o ludność, 4. na świecie. Obecnie podaje się, że to jest 700 lokalnych języków, poza tym językiem narodowym indonezyjskim, 1300 grup etnicznych. Także tutaj ta jedność w różnorodności ta różnorodność jest naprawdę ogromna. Takim najświeższym wpisem jest właśnie gamelan. Jest to taka, można powiedzieć, orkiestra czy duży zespół muzyczny złożony z metalofonów, również instrumentów, podobnie jak te dzwony wykonane z brązu, chociaż nie tylko. W skład jego wchodzą również instrumenty strunowe, flet, drewniany ksylofon. Elementem gamelanu jest również śpiew kobiecy i męski. Tutaj te zdjęcia pochodzą właśnie ze strony UNESCO i są częścią materiałów, które zostały dołączone do właśnie tego wpisu, czy tej aplikacji właśnie, jeżeli chodzi o wpis na listę reprezentatywną. Tutaj co ciekawe, to właśnie ten czynnik audiowizualny, prawda? Więc tutaj mamy jakby niematerialną kulturę, muzyka, która słyszymy w danym momencie, ale później znika. Natomiast obecnie już na tyle ten element audiowizualny jest ważny, że UNESCO zaleciło, czy nawet wymaga, aby nagrania właśnie wideo były dołączone w ramach aplikacji, którą dany kraj wysyła właśnie do UNESCO, ubiegając się o taki wpis na reprezentatywną listę. Co ciekawe, gamelan to jest kultura, która zwłaszcza w Środkowej Jawie, ale także na Bali, wyrasta z kultury dworskiej. I tutaj
patrząc na te zdjęcia w zasadzie nie odnosimy takiego wrażenia, bo tutaj większość tych zdjęć jest właśnie z takich współczesnych praktyk, gdzie podkreślona jest właśnie ta społeczność, ta wspólnotowość. Więc albo mamy takie właśnie grupy różne, które także dziecięce, prawda? Dwa zdjęcia właśnie z dziećmi, więc ten element edukacyjny, tej kontynuacji jest tutaj w tym zakresie wizualnym jest podkreślony. I instytucje, prawda? Te zdjęcia na górze pochodzą z Instytutu Sztuk Indonezyjskich, instytucji, jednej z kilku w całej Indonezji, które właśnie kształcą między innymi w sztukach tradycyjnych, muzyce, tańcu, teatrze, ale też w innych dziedzinach, rzemiośle, ale nie tylko. To już może nie będę się rozwodzić za bardzo. Tutaj kolejny wpis to już wspomniany przeze mnie właśnie pantun, poezja malajska, która jakby jest obecna i w muzyce, w pieśni, jest zapisana. Jeżeli chodzi o tematykę, to może to być taka romantyczna miłość, czy tematyka rodzinna, tematyka społeczna, czy też dotycząca świata natury. Te utwory, pantuny są wykonywane podczas najróżniejszych obrzędów, wesel, oficjalnych ceremonii. I organizowane są właśnie, to jest również, można powiedzieć, dosyć świeży wpis z 2020 roku, ale już organizowane są różne właśnie festiwale czy konkursy, zwłaszcza dla dzieci. Co ciekawe, ten właśnie wpis trafił na listę UNESCO, Indonezja i Malezja. Tak na marginesie powiem, że między oboma krajami było sporo na przestrzeni lat takich konfliktów też bardzo publicznych, jeżeli chodzi właśnie o różne sztuki performatywne i nie tylko, bo Indonezja tutaj nawet nie tylko jako państwo, ale tak to się rozpowszechniło, że zwykli obywatele też uważali, że właśnie Malezja jakby kradnie niektóre ze sztuk indonezyjskich i je promuje jako własne. Więc tutaj, co ciekawe, właśnie ta określona sztuka performatywna pantun została wpisana na listę UNESCO tutaj dosyć pokojowo, prawda? Indonezja wspólnie z Malezją. Teatr cieni, wayang kulit, ale również inne teatry kukiełkowe, wayang golek, to jest taki teatr właśnie lalki, jawajki, tak się nazywają. Teatr cieni, bo można oglądać właśnie cienie, które są wytwarzane przez lalki. Nad głową lalkarza wisi lampa i z drugiej strony właśnie widać cienie, które te lalki jakby wytwarzają. Ale również można te spektakle oglądać od strony właśnie lalkarza. Wtedy widać całe piękno tych lalek, kolorystykę, ornamentykę. Tutaj jedno zdjęcie właśnie ze sposobu wyrabiania tych lalek. Jeszcze przy tej okazji właśnie mamy już na temat teatru cieni publikacje w języku polskim, więc też zachęcam. Marianna Lis, Wayang Jawajski Teatr
cieni. Można się dużo o samym teatrze, także jego współczesnych formach dużo dowiedzieć. Tutaj z tych sztuk performatywnych to na liście UNESCO jest jeszcze Anklung, instrument, który może być określony jako idiofon, czyli instrument samobrzmiący, wykonany z takich różnych rurek bambusowych zawieszonych w ramkach. Tutaj jeden taki instrument wydaje jeden dźwięk, one są strojone i też można powiedzieć, że to wykonanie, podobnie jak w gamelanie, jest takie wspólnotowe, bo każdy ma jedną, ewentualnie tutaj po dwie, może góra trzy instrumenty w jednym. Jeżeli one są zawieszone na takim stojaku, no to wtedy jeden muzyk może wygrywać na takim całym zestawie. Są różnie strojone do skal takich tradycyjnych, ale również i do skali europejskiej, diatonicznej. Wtedy nawet tutaj lubią się wykonywaniem jakichś utworów Mozarta na Anklungach, co jest dosyć niezwykłe i zadziwiające, ale brzmi całkiem dobrze. Jest to instrument, który można spotkać w zasadzie w całej Indonezji, ale głównie w zachodniej Jawie. Taniec saman, taniec północnej Sumatry, wpisany na listę UNESCO już w 2011. Jest to taki przykład, tutaj posłużę się badaniami australijskiej etnomuzykolog, która we współpracy jeszcze z innym autorem właśnie badała kulturę północnej Sumatry, regionu Aceh i też badała właśnie wpływ tutaj tej konwencji UNESCO, mianowicie konkretnego wpisu tego tańca saman na listę, jaki miało to wpływ na społeczności lokalne. I co ciekawe, czasem tutaj dochodzi do pewnych kontrowersji czy różnic, jeżeli chodzi właśnie o sposoby ochrony, czy właśnie nawet reprezentatywność, bo tutaj jeżeli chodzi o taniec saman, to jest to taniec wpisany nie na tę listę reprezentatywną, ale na listę elementów kultury, które wymagają natychmiastowej ochrony, więc tutaj jest jakby zagrożony wyginięciem. Jest to sztuka performatywna praktykowana przez mniejszość etniczną w północnej Sumatrze, Gayo. I tutaj jakby konflikt czy różnice pojawiają się, ponieważ istnieje inny taniec podobny właśnie do samana i często gdzieś poza właśnie regionem Sumatry czy w społeczności diaspory on funkcjonuje też pod nazwą saman. Poza tym tutaj jeszcze właśnie takie pewne kontrowersje, dlaczego tylko ten taniec został wpisany, a nie właśnie również ten inny taniec, który jest wykonywany przez tą większość etniczną w tym rejonie, grupę Aceh. Te różnice tutaj w opiniach, prawda, czy w spoglądaniu, w tej perspektywie na metody ochrony pokazują nam, że jakby z jednej strony, co badacze już w zasadzie w momencie wejścia konwencji UNESCO w życie podkreślali, że to może mieć i pozytywne, i negatywne efekty. Różni badacze skłaniają się w różne strony. Te
właśnie negatywne efekty to mogą być jakieś właśnie konflikty pomiędzy grupami. Poza tym jeszcze już wspomniałam wcześniej o takiej standaryzacji czy unifikacji, ale również takiej nadmiernej eksploatacji, jeżeli chodzi o turystykę. I tutaj kolejny przykład, już chyba ostatni, właśnie balijskiego tańca tradycyjnego jest takim przykładem, w jaki sposób społeczności lokalne radzą sobie właśnie z takimi negatywnymi czy niekorzystnymi zmianami. To jest właśnie taki podział na 3 różne grupy. Taniec sakralny, taki na wpół sakralny, semisakralny i taniec wykonywany dla rozrywki świecki. Tutaj jakby te 3 grupy zostały wpisane na listę UNESCO, ale tutaj już może nie będę wdawać się w szczegóły, powiem tylko, że właśnie jest takie rozgraniczenie w ramach właśnie samej balijskiej społeczności pomiędzy tymi tańcami, które są wykonywane na własne potrzeby, w świątyniach chociażby, i te tańce, które są wykonywane dla turystów. I tutaj takie przykłady chociażby właśnie takiego dramatu, czy tańca barong, innego tańca pendet, taniec świątynny, legong, właśnie taniec bardziej o świeckim charakterze, tańce wojenne, baris, i też właśnie taniec, który jest taki spektakularny, widowiskowy, można powiedzieć świecki, wykonywany w kontekście scenicznym. I już na koniec takie 2 dosłownie słowa podsumowania. Keith Howard, który badał muzykę Azji Wschodniej właśnie w tym kontekście dziedzictwa niematerialnego, stwierdza, że właśnie zarówno ochrona niematerialnego dziedzictwa, jak to samo niematerialne dziedzictwo, jeżeli chodzi o ustawodawstwo dotyczące tego dziedzictwa, przyjmuje różne formy w różnych miejscach, więc im więcej będziemy wiedzieć na ten temat, tym jakby ta nasza wiedza będzie pełniejsza, i to zarówno w tym sensie geograficznym, ale też w takim zakresie perspektyw i metod badawczych, które są stosowane. I też taką ważną rzeczą, co tutaj pokazałam chociażby na przykładzie karyjonów, że właśnie to dziedzictwo muzyczne, często rozumiane właśnie w kontekście muzyki tradycyjnej, sztuk performatywnych tradycyjnych, często w różnych kontekstach, krajach, w odniesieniu do różnych form, nie może być do końca rozgraniczone, bo ta muzyka, która funkcjonuje tradycyjnie w różnych postaciach, w różnych formach, pojawia się w ramach, można powiedzieć, tak zwanej muzyki awangardowej, czy muzyki eksperymentalnej, muzyki współczesnej, więc też niektórzy badacze postulują, aby rozumieć to dziedzictwo dosyć szeroko, właśnie nie tylko jako tradycję, ale pozostawić taką przestrzeń do funkcjonowania dziedzictwa w ramach, w takich formach bardziej nie chcę tutaj użyć nowoczesnych, współczesnych, zmodernizowanych, to tak trochę w cudzysłowie, jeżeli chodzi o to pojęcie. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Marzanno. Możemy przejść teraz do naszej drugiej części. Już się pojawiły pytania dotyczące naszej opowieści. Możesz też zatrzymać prezentację, wtedy będziemy w takiej większej
formie gdzieś w naszym spotkaniu. Dziękuję Ci za takie opisanie, jakby przybliżenie trochę tego, jak wygląda to dziedzictwo niematerialne w Polsce, w Indonezji, jak możemy mówić o tych różnych lokalnościach, dowiadywać się o nich, przyglądać się im z różnych perspektyw. Ja też przypomnę, że nasze spotkanie jest szersze i może trafić do większej liczby osób dzięki naszym matronkom i patronom medialnym, portalowi Solo Jolo, portalowi Ethnopassion i portalowi dla studenta.pl. Ale właśnie takie pytanie trochę bardziej też z Twojego doświadczenia się pojawiło, bo pytanie dotyczące programu stypendialnego Dharma Seeds, w którym brałaś udział, o którym nie wspomniałem, ale Dominika dopytuje o Twoje doświadczenie. Gdybyś miała powiedzieć, jakby co dla Ciebie było ważne w tym programie, jak można aplikować na taki program w skrócie, ale też ewentualnie jak polecasz, jakie masz wrażenie po byciu częścią takiego doświadczenia? Mhm. Obecnie już jest dosyć duża liczba osób, które z Polski właśnie brały udział w tym programie. Wspomniana przeze mnie warszawska grupa gamelanowa, jest kilka osób, można powiedzieć, tych weteranów muzyki jawajskiej. Niestety z powodu pandemii w ostatnich latach nabór do tych programów Dharma Siswa był wstrzymany. Na pewno jeżeli ktoś ma zainteresowania czy muzyczne, czy właśnie w kierunku sztuk pięknych, czy języka, na pewno zachęcam, bo jest to niesamowita przygoda, niesamowite doświadczenie. Obecnie są te programy dostosowane, mogą być krótsze, półroczne czy roczne. Ja byłam na takim rocznym i wydaje mi się, że rok to jest taki dobry okres czasu. Tak byłam zafascynowana, że jeszcze przedłużyłam, więc ta moja pierwsza wizyta to była 2-letnia w Indonezji. Na pewno dużo doświadczeń i jeżeli są tu właśnie studenci, a może gdzieś później będą odsłuchiwać jakieś osoby, które są jeszcze w tej chwili uczniami szkół podstawowych, to jeżeli mają takie właśnie zainteresowania, to i zachęcam do studiowania etnologii, antropologii kulturowej i właśnie do takiego doświadczenia kultur innych niż swoja własna, przez właśnie bycie, przez praktykowanie. I tutaj dla mnie osobiście praktykowanie muzyki jest taką wspaniałą formą dzielenia się doświadczeniami. I tutaj muzyka, wracając do tego niematerialnego wymiaru, jest taką formą, która może też pogłębiać jakby duchowość, czy można się tutaj w pewien sposób łączyć, czy nie wiem, czy porozumiewać, ale w jakiś sposób na takim bardzo ogólnym poziomie można się porozumiewać bez słów. I to właśnie takie wspólne praktykowanie, czy wykonywanie, a nawet poznawanie innego języka. Ktoś powiedział, że właśnie jesteśmy tyle razy ludźmi, ile języków znamy, prawda? Bo każdy język jest jakby od razu poznawaniem innej kultury. Jesteśmy troszkę, ja też mam to doświadczenie, że w momencie, kiedy zaczynam mówić po indonezyjsku, jestem wśród Indonezyjczyków, to trochę zmieniam ten swój profil kulturowy. I muzyka jest też pewnego rodzaju językiem, więc jakby ta rozmowa odbywa się też w sposób muzyczny. Dziękuję Ci za tą odpowiedź. Też mamy podziękowania od Magdaleny za takie wprowadzenie na Twój wykład. Chciałbym też dopytać Cię właśnie z takiego punktu widzenia trochę osób, które chciałyby zdecydować się być etnomuzykologami czy antropologami muzyki. Powiedz więcej o tym, jak wyglądają badania,
w jaki sposób antropolog bada muzykę, jak to wygląda z takiej perspektywy praktyka, którym też jesteś, jakby będąc w terenie, czy wcześniej, czy teraz w takim hybrydowym terenie, który jest troszkę inny, ale gdybyś miała powiedzieć osobom, które chciałyby się zdecydować, to co twoim zdaniem jest taką rzeczą, która wyróżnia właśnie etnomuzykologię, antropologię muzyki od innych dziedzin? Mhm. To są właśnie te badania terenowe i te tak zwane badania kwantytatywne, czyli nie ilościowe, prawda, ale jakościowe. I taki kontakt czy z pojedynczymi ludźmi, czy z grupami, bardzo często to są takie rozmowy 1 na 1, prawda, kiedy rozmowy, czy można powiedzieć wywiady, ale taki wywiad też jest najczęściej, jeżeli chodzi o badania, taki bardzo, bardzo nieformalny. Wiele osób, kiedy prowadziłam badania do swojej pracy doktorskiej, to też spędziłam w Indonezji 1,5 roku, więc no, czułam się tam taka zakorzeniona, zwłaszcza już po poprzednim pobycie, więc jakby to moje zdobywanie wiedzy, zdobywanie informacji było w takim środowisku, które znałam, prawda? Wśród tych osób żyłam, wielokrotnie je spotykałam. To nie było tak raz czy dwa, ale często właśnie wielokrotnie. I tutaj zawsze rodzi się we mnie ogromna wdzięczność dla tych osób, artystów, przyjaciół, nauczycieli, którzy mieli tę cierpliwość, pokazywali, uczyli, wyjaśniali. I stojąc właściwie przed taką nową podróżą do Indonezji, bo jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to za miesiąc pewnie będę już w Indonezji na kolejnych badaniach. Właśnie myślę więcej, prawda, tutaj troszkę jako taki może bardziej, nie wiem, czy dojrzały badacz, ale starszy, o właśnie takiej większej współpracy. I to też być może wiesz, że właśnie niedawno tutaj przy naszym wydziale i przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej utworzył się taki zespół badań postkolonialnych, gdzie właśnie dyskutujemy i o metodach badawczych, i właśnie o sposobach współpracy właśnie z tymi środowiskami postkolonialnymi, więc właśnie to jest można powiedzieć taki temat, który w tej chwili leży na sercu, takie poszukiwanie właśnie metod i sposobów współpracy, która byłaby satysfakcjonująca dla obu stron. I w tych poprzednich badaniach wydaje się może, że jako badacz byłam bardziej biorcą niż dawcą, chociaż nie do końca, prawda? Bo to są takie różne momenty, kiedy właśnie wydaje mi się, że badania nad muzyką, co szczególnie, i tu jest właśnie to, co pytałeś, ta wyjątkowość, że możemy uczestniczyć, prawda? W swoich poprzednich badaniach, kiedy badałam właśnie muzykę chrześcijańską w Indonezji na bazie tej muzyki tradycyjnej, nagrywałam, uczestniczyłam w próbach, ale i w koncertach. Grałam, czy byłam zapraszana tylko właśnie jako obserwator z tymi grupami, które znałam na wesela. Grałam z nimi, czy śpiewałam w kościołach protestanckich, katolickich.
Więc w ten sposób buduje się niesamowita bliskość i tutaj jeszcze raz podkreślam tę swoją wdzięczność, bo może nie mogłam jeszcze jej wyrazić osobiście, znaczy oczywiście w tamtej chwili, ale ta wdzięczność jakby z biegiem lat jeszcze rośnie za ten właśnie czas, za tą obecność, którą właśnie ci muzycy czy amatorzy Też nie ja rozumiem, dawali. że to jest takie tworzenie relacji, to znaczy Tak. my wychodząc w teren tworzymy relacje, też jakby dbając właśnie o to, żeby wyrównywać te poziomy nierówności, jakby zapraszamy osoby, które stają się ekspertami, są ekspertami od swojej kultury, właśnie od dziedzictwa. Trochę też przypomniałaś mi o tym, że mieliśmy okazję gościć Piotrka Cichockiego jakiś czas temu, który opowiadał również o muzyce i o jej wymiarze w zupełnie innym kontekście. Jeśli Państwo macie ochotę, zajrzyjcie do nas na stronę Podróż z Antropologią i wróćcie gdzieś, odświeżcie ten temat. Ja też chcę Cię dopytać, bo tutaj pojawiają się pytania i już takie szczegółowe o Twój strój, czy dzisiaj jest to strój indonezyjski, o to, czy na ile jakby polecasz Indonezję jako miejsce do życia na stałe. To też chcę zadbać o to, żeby ten temat trzymał nam się tutaj dziedzictwa, więc tylko przekazuję, że jest zainteresowanie, że też zapraszamy pewnie do kontaktu też bezpośredniego i czy na wspomniany Teatr Cieni, o którym wspomniałaś, Muzeum Azji i Pacyfiku. Ja jeszcze na koniec chcę dopytać o to, o czym jeszcze możemy powiedzieć. Wspominałaś też o tym, że współczesna turystyka kulturowa czy komercjalizacja budzi różne kontrowersje, różne zagrożenia dla dziedzictwa. Chciałbym Cię dopytać o to, jak Ty to widzisz, na ile widzisz właśnie to, że UNESCO, czy ta organizacja, marka, która jest UNESCO kojarzona przez nas z takim dziedzictwem materialnym, na ile ona chroni, a na ile też jakby wyciąga trochę nam to dziedzictwo na widok i sprawia, że ono staje się produktem. Tak jak powiedziałam, są różne perspektywy i pewnie to gdzieś po środku jest ta taka najbardziej wyważona. Ja osobiście skłaniam się trochę bardziej do tej pozytywnej perspektywy. Tutaj różne badania pokazują, że właśnie ta turystyka kulturowa, a jeszcze w jej ramach bardziej szczegółowiej turystyka dziedzictwa ma dużą przyszłość, bo właśnie bardzo wiele osób i to w różnych regionach jest zainteresowanych właśnie kulturą. I też jeżeli mówimy o turystach, to tutaj oczywiście nie tylko mamy na myśli tych turystów jakby zagranicznych przyjeżdżających do danego kraju, ale również turystów w ramach danego kraju, z innych regionów czy z miast. I są takie badania w Chinach na przykład, że często ci turyści wielokrotnie powracają do danego miejsca i wtedy tworzą się wręcz jakby jakieś relacje, prawda? I takie, to co mnie zaciekawiło, to właśnie takie nowatorskie spojrzenie na to zagadnienie turystyki w ramach właśnie takich relacji kształtujących się, bo do tej pory jakby turysta był widziany trochę bardziej jako ten szkodnik i w dodatku taki pasywny odbiorca, co oczywiście nie jest tak do końca. Turystyka była widziana też bardziej jako zagrożenie przez antropologów, etnomuzykologów. Tutaj UNESCO często też w jakiś sposób propaguje ten tak zwany, prawda, to jest kolejne hasło, zrównoważony rozwój. Więc na papierze to często wygląda bardzo pięknie, idealistycznie, w praktyce wygląda różnie, ale jest to właśnie chyba coś, na co nie ma jeszcze takiej gotowej recepty. I też mam nadzieję, że poprzez te swoje badania
też może odkryje jakieś właśnie sposoby na tego typu zrównoważony rozwój, który, bo na pewno jest to możliwe. Są takie przykłady, kiedy właśnie zwłaszcza kiedy społeczność lokalna ma taką całkowitą jakby kontrolę nad tym, co się dzieje, prawda? Bo też często właściciele właśnie jakichś obiektów turystycznych są z zewnątrz, czy mogą to być jakieś obiekty nadzorowane przez państwo, więc tutaj państwo też ma na pewno bardzo dużą rolę i Chiny są takim przykładem, jak mówiłam, o tej ilości właśnie elementów kulturowych wpisanych na listę UNESCO. Tutaj jest cała kwestia takich pewnych też w Indonezji również licencji na wykonywanie batiku, prawda? Czy właśnie ostatnio widziałam, że po tym wpisie gamelanu na listę UNESCO wytwórcy gamelanu muszą się starać o pewne takie licencje od rządu, więc tutaj gdzieś są takie troszeczkę może szare strefy czasami i gdzieś tam te właśnie może negatywne skutki można by było. Ale to też nam pokazuje tą różnorodność, czyli że jakby antropolog wchodząc w teren, to nie jak myśląc, że będzie antropologiem, tylko etnomuzykologiem, nagle okazuje się, że uwikła się w tematy polityczne, w tematy ekonomiczne i to są jakby też tematy, które gdzieś wychodzą, wypływają nam z terenu i my jako badacze się nimi zajmujemy, więc też jest tam duże pole do tego, jak sprawić, żeby te społeczności czuły się bardziej sprawcze w związku z tym, że wykonują, a na ile mogą stosować jakieś różne taktyki oporu wobec państwa, na ile na przykład będą zyskiwać na tym, że tworzą swój produkt taki kulturowy i będą zarówno rozkwitać kulturowo, ale też ekonomicznie, bo dla takich lokalnych miejscowości to jest ważny aspekt, tak jak było widać na przykładach w Polsce, gdzie mówimy o miejscach, które są odwiedzane, które są jakoś taką ofertą kulturową. Bardzo Ci dziękuję, Marzanno, za dzisiaj. Trochę będę zamykał już ze względu na nasz czas. Na koniec zapraszam Państwa bardzo serdecznie na nasze kolejne spotkanie, które odbędzie się już 24 listopada. Tarzycjusz Buliński opowie nam o szkole w lesie, czyli edukacji wśród ludów tubylczych Amazonii na przykładzie plemienia Enepa z Wenezueli. Także o 19:00 na naszym fanpage'u Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna oraz na fanpage'ach naszych patronów i matronek medialnych. A ja z Państwem żegnam się serdecznie. Dziękuję Marzanno jeszcze raz. Dziękuję również bardzo serdecznie. I serdecznie zapraszamy na spotkanie przy Teatrze Cieni, nie tylko dla dzieci. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.